Cześć! Jak pewnie zauważyliście na różnych forach muszkarskich, coraz większą popularnością zaczęła się cieszyć metoda wywodząca się z Japonii, czyli tenkara. Jednym z ulubionych, jedną właściwie z ulubionych przynęt stosowanej przy tej metodzie jest łowienie na muchy piankowe, na muchy wykonane z pianki. Oczywiście mam na myśli coś w tym rodzaju. Dlatego też dziś chciałbym Wam zaproponować jedną z takich przynęt, jedną z prostszych, aczkolwiek znowu skuteczną i na pewno taką, która Wam się sprawdzi. Będzie to piankowa gąsienica. Pokażę, jak ją zrobić w wersji podstawowej. Pokażę, jak ją można zrobić w wielu wariantach. Zapraszam na film. To co? Zaczynamy. Naszą muszkę oczywiście zaczniemy budować od zamocowania niezbędnych elementów. Najważniejszym będzie oczywiście pianka. W tym kształcie wyciąłem ją właśnie taki kształt, żeby jak najłatwiej było ją przywiązywać i jak najłatwiej tworzyć te segmenty. Polecam ten kształt. Drugim elementem będzie po prostu dubbing. Ja tutaj używam w kolorze Peacock Green. Można potem jeszcze oczywiście użyć flamastrów, mazaków, żeby muszkę nieco podkolorować, ale to już według Waszego uznania. Oczywiście zaczynamy od zamontowania pianki, a potem będziemy wykonywać resztę. Pianka już zamontowana. Podjechałem też nicią do oczka haczyka, ponieważ stąd będziemy prowadzili dubbing. Na nić proponuję ją nieco pociągnąć woskiem, żeby ta nić lepiej trzymała dubbing, ice dubbing, który ma tendencję do tego, żeby z nici spadać. Oczywiście tego dubbingu dajemy dość dużo. Chodzi o to, żeby ten tułów był obły, żeby ta gąsienica była dość gruba, więc tego dubbingu nie żałujemy. Tworząc oczywiście dość taki potężny, gruby tułów, który nam pod tą pianką się nieco wyobli. Troszkę dodamy, odrobinkę. Jak sami widzicie, dość grubo tego dubbingu jest, ale chodzi o to, żeby ta pianka jednak nie zacisnęła nam się na tym dubbingu, tylko żeby on jednak tam dołem przeświecał, żeby tworzył nam taki właśnie dość gruby tułów. Dobra, to teraz już tylko nam zostaje przyłożyć piankę w odpowiedni sposób. A jeszcze stąd weźmiemy troszkę parę tych płaczków. I tworzymy poszczególne człony, poszczególne elementy. Jak mówiłem wcześniej, pianka już jest przystosowana do tego, żeby nam było łatwiej. Te segmenty jak gdyby wyjdą nam same, ponieważ mamy piankę naciętą w odpowiedni sposób. Popatrzcie, jak ładnie równo nam to wychodzi. Ostatnie zwoje. Tu możemy sobie przychwycić tę piankę i nieco ją nicią unieruchomić. To, że prześwieca kolor, nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ proponuję potem ten czubek pokolorować na czarno, czy na inny kolor, który uznacie za potrzebny, ponieważ
właściwie będzie nam ten czubek udawał główkę. Więc pociągnąć możemy go na czarny kolor. Parę zwojów, oczywiście wzmocnienie szelakiem. I tak właściwie podstawowy kształt mamy zakończony. Możemy oczywiście tę muszkę zostawić w tej formie. Jest kształt gąsienicy, jest zielona, możemy troszkę wyczesać oczywiście tam ten dubbing pod spodem, żeby równiej wystawał albo żeby go zebrać. No i teraz w tej formie już właściwie możemy pójść i zarzucać. Oczywiście możemy teraz użyć kolorowych pisaków i nieco podbarwić tę muszkę, no, jak chociażby na tym zdjęciu. Możemy też wprowadzić parę wariantów tego, czyli na przykład możemy dołożyć jakieś tam, nie wiem, ogonek. Na przykład tak jak na tym zdjęciu wyjdzie nam coś na kształt jakieś tam dziwaczki widłoogonki. Możemy też, tak jak na tym zdjęciu, dołożyć do tego, dowiązać właściwie piórko i zrobić taką kudłatą, puchatą gąsienicę. Łowić nią można wszystko. Oczywiście ja jak gdyby proponuję ją jako do pękary, jako do łowienia spokojnego, do łowienia powierzchniowego, do łowienia kleni, do łowienia jazi, ale wierzcie mi, na taką muchę skusi się właściwie każda ryba. Dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejne filmy.